Mam większy motocykl, więc chyba wypada to zrobić. No cześć, witam w pierwszym dniu Iron 883 vloga. Tak naprawdę jest to drugi dzień motocykla u mnie, bo wczoraj był odcinek zerowy, gdzie dzieliłem się na gorąco wrażeniami, kiedy wracałem motocyklem z salonu, ale zrobiliśmy skromną trasę, więc tak naprawdę pierwsza poważna przejażdżka jest dzisiaj. I tak jak widzicie, pierwsza przejażdżka i pierwszy deszcz na dzień dobry. No ale jakoś przeżyjemy to, myślę. Wspomniałem wczoraj, że nastąpiły pewne modyfikacje w stosunku do fabrycznej wersji Irona. I tak, pierwsze co najbardziej widać to oczywiście kierownica, tak zwany ape hanger, 12-calowa, o ile się nie mylę. Dla osoby o moim wzroście jest to wysokość ramion, chyba maksimum co jest wygodne. Oprócz kierownicy gripy Biltwella. Tu na dole został dodany gmol, jak widzicie. I ostatnim wizualnym detalem, który został dodany, jest podniesienie baku i tak zwany wire tag, czyli upchanie wszystkich kabli pod ten podniesiony właśnie bak, żeby pomiędzy silnikiem a bakiem powstał taki charakterystyczny pusty trójkąt. Z tych dodatków największym wyzwaniem okazały się linki do podwyższonej kierownicy, ponieważ zarówno finansowo, o ile się nie mylę, to był chyba najdroższy element zestawu, ale też czasowo bardzo długo trwało sprowadzenie linek, które pasowałyby do wersji Irona z ABS-em, czyli takiego jak mój. Są to linki oryginalne Harley'a, ale szły one strasznie długo. Przyszły i tak w srebrnym kolorze zamiast czarnego. Ma to być wymienione w ramach gwarancji, ale wytrzymamy jakoś do tego czasu bez problemu. Lusterka pierwotnie miały być pod kierownicą, tak jak większość właścicieli Irona je sobie przekłada. Natomiast okazało się, że umieszczone powyżej kierownicy, czyli standardowo, dają naprawdę kozacką widoczność i nie mam zamiaru tego zmieniać. Mam tutaj to, do czego przyzwyczaiło mnie moje Virago. Widzę naprawdę wszystko i po bokach, i za sobą. Także nie mam zamiaru tego poświęcać ze względu na wygląd, bo jest to jednak bezpieczeństwo i bardzo duży komfort. Nie wiem, czy kamera z kasku to uchwyciła, ale mamy pierwsze rysy na diamencie w pierwszy dzień. Przy ruszaniu na mokrym w deszczu nastąpiła lekka glebunia. Tylny wydech trochę, nie wiem jeszcze ile z tego jest przybrudzone, ile zarysowane. Na tym krótszym przednim mamy takie coś. Dźwignia hamulca, tyle. Na gmolu coś takiego. Był bardzo dobry pomysł go założyć, bo pewnie teraz nie byłoby już filtra powietrza albo baku. Klameczka z lusterkiem. Obrażenia jak widać. Zakup nowych chyba mija się z celem. Trzeba będzie jakąś farbę tutaj przysztukować. No trudno. Pierwszy dzień, pierwsza gleba. Pysznie.